Witajcie w kolejnym rankingu na kanale Ski Jumping TV. Dzisiaj mam dla Was zestawienie, o które od dawna prosiliście, czyli ranking najlepszych reprezentacji w historii skoków narciarskich. Tak jak do indywidualnych rankingów nie uwzględniałem nigdy osiągnięć drużynowych, tak w tym rankingu nie będą brane pod uwagę osiągnięcia indywidualne zawodników reprezentujących dane państwo. Uwzględnione zostaną tylko osiągnięcia typowo drużynowe, czyli Puchar Narodów, drużynowe medale imprez mistrzowskich oraz pojedyncze zwycięstwa i miejsca na podium w drużynowych konkursach Pucharu Świata. Szczegółowe kryteria znajdują się w opisie filmu, a teraz zapraszam do oglądania. Nasz ranking zaczynamy od miejsca 9, ponieważ zaledwie 9 reprezentacji łapie się na jakiekolwiek punkty do tego zestawienia. Ostatnie miejsce zajęła więc Szwajcaria z dorobkiem 4 punktów. Cały dorobek punktowy Szwajcarzy zawdzięczają trzeciemu miejscu zajętemu w Pucharze Narodów w sezonie 2006-2007, głównie za sprawą dobrych wyników Andreasa Kittela i Simona Manna. Reprezentacja Szwajcarii stanęła również jeden raz w historii na podium drużynowego konkursu Pucharu Świata i miało to miejsce we włoskim Predazzo w roku 1992, gdzie zajęli trzecie miejsce. Miejsce 8 zajęła reprezentacja Czech z dorobkiem 28 punktów. Czechy, jeszcze jako Czechosłowacja, czterokrotnie znalazły się na podium Pucharu Narodów. 2 razy na drugim i 2 razy na trzecim stopniu. Ich drużynowy dorobek medalowy to srebro oraz brąz Mistrzostw Świata. Choć w latach 80. i 90. dysponowali bardzo przyzwoitą drużyną, to nigdy nie udało im się stanąć na podium drużynowego konkursu Pucharu Świata. Na miejscu 7 w naszym zestawieniu znalazła się Słowenia z dorobkiem 86 punktów. Choć aktualnie kojarzymy Słowenię jako kraj nieporównywalnie lepszy od wcześniej wspomnianych Czech, to dorobek tych państw w Pucharze Narodów jest identyczny. Słoweńcy dwukrotnie zajmowali drugie i trzykrotnie trzecie miejsce w tym cyklu. Ich dorobek medalowy jest jednak znacznie lepszy. Słoweńcy posiadają srebrny i brązowy medal olimpijski, 1 złoty oraz 3 brązowe medale Mistrzostw Świata, a także po 1 złotym, srebrnym i brązowym medalu Mistrzostw Świata w lotach. Konkursy drużynowe Pucharu Świata wygrywali 12 razy i 35-krotnie stali na podium. Miejsce 6 może być dla niektórych sporym zaskoczeniem, ponieważ znajduje się na nim reprezentacja Polski z dorobkiem 96 punktów. Choć ostatnia dekada była dla Polski niezwykle udana, jeśli chodzi o osiągnięcia drużynowe, to trzeba mieć na uwadze, że wcześniej przez długie lata Polska posiadała co najwyżej dobrze lub bardzo dobrze dysponowane jednostki. Jednak jako drużyna Polska zaczęła osiągać jakiekolwiek sukcesy dopiero w 2013 roku. Jeśli chodzi o Puchar Narodów, to Polska jest pierwszym krajem w tym rankingu, który sięgał w nim po zwycięstwo i miało to miejsce dwukrotnie. Poza tym Polska zajmowała drugie i dwukrotnie trzecie miejsce. Jeśli chodzi o dorobek medalowy, to reprezentacja Polski ma na swoim koncie brązowy medal olimpijski, złoto oraz 3 brązy Mistrzostw Świata, a także 2 brązowe medale Mistrzostw Świata w lotach. Wygrywała konkursy drużynowe 7-krotnie i 32 razy stała na podium. Miejsce 5 w naszym zestawieniu zajęła reprezentacja Japonii, która zgromadziła wyraźnie więcej, bo aż 166 punktów. Japonia odnosi sukcesy w tym sporcie już od wielu lat, choć wydaje się, że szczyt potęgi tego kraju przypadł na końcówkę lat 90. To właśnie wtedy zwyciężali w Pucharze Narodów aż 3 razy z rzędu, w latach 1997-99. Są to również ich jedyne zwycięstwa w klasyfikacji tego cyklu. Zajmowali w nim również 3-krotnie drugie i 4-krotnie trzecie miejsce, co daje nam wynik 10 sezonów zakończonych na podium. Ponadto reprezentacja Japonii ma w swoim dorobku złoty, srebrny i brązowy medal olimpijski, a także 2 srebrne i 4 brązowe medale Mistrzostw Świata. Wygrała 4 pojedyncze konkursy drużynowe i 29 razy stała na podium. Pora na miejsce 4. Tuż za podium rankingu znalazła się reprezentacja Niemiec z dorobkiem 314 punktów. Sukcesy tej reprezentacji w skokach narciarskich są bardzo liczne już od wielu lat. W Pucharze Narodów nie zwyciężali jednak wybitnie często, ponieważ dokonali tej sztuki 3-krotnie w historii Pucharu Świata. 6-krotnie zajmowali drugie miejsce i aż 9 razy stawali na najniższym stopniu podium, co daje nam łącznie 18 sezonów zakończonych w czołowej trójce. Reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów ma w swoim dorobku aż 3 złote medale olimpijskie oraz 3 srebrne. Jeszcze bardziej imponujący jest ich dorobek na Mistrzostwach Świata, które wygrywali 4 razy, 3 razy zdobywali srebro i 4-krotnie brąz. Z Mistrzostw Świata w lotach nigdy nie przywieźli złotego medalu, jednak mają na swoim koncie aż 3 srebrne i 1 brązowy. Pojedyncze konkursy Pucharu Narodów wygrywali 16 razy i aż 67 razy meldowali się w czołowej trójce.
Nadszedł czas na podium naszego zestawienia. Otwiera je reprezentacja, która niestety od ponad dekady przeżywa potężny kryzys, choć dawniej notowała wybitne wyniki. Mowa oczywiście o Finlandii, która uzbierała 411 punktów. Dzisiaj aż trudno uwierzyć, że kraj z tak ogromnymi tradycjami i dorobkiem w tej dyscyplinie mógł stoczyć się tak bardzo. W klasyfikacji Pucharu Narodów Finlandia zwyciężała 7-krotnie, choć po raz ostatni w sezonie 2000-2001. Zajmowali również 9-krotnie drugie i 8-krotnie trzecie miejsce, co daje nam wynik 24 sezonów zakończonych w czołowej trójce. Co ciekawe, jest to ponad połowa wszystkich sezonów rozegranych w historii Pucharu Świata. Mimo to po raz ostatni widzieliśmy Finlandię w czołowej trójce w sezonie 2008-2009, czyli już blisko 15 lat temu. Na Igrzyskach Olimpijskich reprezentacja tego kraju zwyciężała dwukrotnie, zdobywając również 2 srebrne medale. Niesamowity jest dorobek Finlandii na Mistrzostwach Świata, aż 7 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy medal. Na Mistrzostwach Świata w lotach wywalczyli natomiast 3 srebra i 1 brąz, który był ich ostatnim trofeum w historii. Zdobyli go na Mistrzostwach Świata w lotach w Planicy w 2010 roku. Poszczególne konkursy drużynowe wygrywali 15 razy i 37-krotnie stali na podium. Miejsce drugie należy do kolebki skoków narciarskich, kraju, w którym dyscyplina ta powstała i stawiała pierwsze kroki, czyli do reprezentacji Norwegii. Zdobyła ona 490 punktów, czyli tak naprawdę wcale nie dużo więcej od Finlandii. Puchar Narodów padał łupem Norwegów 9-krotnie. Zajmowali w nim też 12 drugich i 8 trzecich miejsc. W czołowej trójce mieścili się więc łącznie 29 razy. Co ciekawe, jedyny złoty medal olimpijski wywalczony przez założycieli tej dyscypliny Norwegowie wywalczyli dopiero w 2018 roku podczas Igrzysk w Pjongczangu. W przeszłości sięgali jednak również po 3 brązowe medale. Na Mistrzostwach Świata wygrywali dwukrotnie, zajmując też 8 drugich i 2 trzecie miejsca. Są jednak zdecydowanymi dominatorami, jeśli chodzi o dorobek drużynowy na Mistrzostwach Świata w lotach. Posiadają aż 5 złotych medali, przy czym warto wspomnieć, że wszystkie wymienione dotychczas drużyny posiadają zaledwie 1 złoty medal tej imprezy. Poza tym Norwegowie wywalczyli 1 srebro i 2 brązy. W Pucharze Narodów wygrywali do tej pory 27 konkursów i 67 razy stali na podium. No i miejsce pierwsze, które dla większości z Was nie będzie jakąkolwiek niespodzianką. Ranking najlepszych reprezentacji w skokach narciarskich zdecydowanie wygrała Austria, która zdobyła łącznie aż 786 punktów. Austriacy właściwie od zawsze brylowali w tej dyscyplinie i od wielu dziesięcioleci nic się nie zmieniło. Wciąż są w ścisłej światowej czołówce, a w niektórych dekadach bywali wręcz nie do zatrzymania. Puchar Narodów zwyciężali aż 20 razy. Poza tym 9-krotnie zajmowali drugie i 8 razy trzecie miejsce, co daje nam wynik 37 sezonów zakończonych na podium. Oznacza to, że reprezentacja Austrii nie stała na podium Pucharu Narodów zaledwie 7 razy w historii Pucharu Świata. Warto również wspomnieć o ich niesamowitych rekordach, jak 8 wygranych Pucharów Narodów z rzędu w latach 2005-2012, czy też 18 sezonów z rzędu zakończonych na podium, co miało miejsce w latach 1998-2015. Na Igrzyskach Olimpijskich zdobyli 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale. Na Mistrzostwach Świata aż 9 złotych, 5 srebrnych i 6 brązowych medali, natomiast na Mistrzostwach Świata w lotach 3 złote i 2 brązowe. W poszczególnych konkursach Pucharu Narodów zwyciężali 38 razy, a na podium stawali 88-krotnie. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Na koniec zapraszam na mój drugi kanał Menadżer TV oraz do zapoznania się z ofertą dla wspierających widzów, której szczegóły znajdziecie w linku w opisie filmu. W komentarzach możecie również pisać, czy według Was w omówionym dzisiaj rankingu mogą zajść poważne zmiany w najbliższych latach. Czy jakaś reprezentacja jest bliska dostania się do światowej czołówki, a może wręcz przeciwnie, może się okazać, że kogoś z tak zwanej wielkiej szóstki niedługo zabraknie. Czekam na Wasze opinie. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie do usłyszenia.